Ostatnia dekada globalnie była najcieplejszą w całym Holocenie. Teraz jak ktoś ci mówi, że nie wiadomo, czy nasze emisje gazów cieplarnianych są przyczyną obecnego ocieplenia, znaczy tylko jedno. On tego nie wie. 2-3 pokolenia robią sobie dobrze, a kolejne tysiące pokoleń będą płacić rachunek. Znaczne obszary powierzchni Ziemi, Afryka, Bliski Wschód będą fizycznie niezdatne do zamieszkania przez ludzi. Teraz można albo usiąść w kąciku i się poryczeć, patrząc na wymieranie gatunków, na katastrofy, które się szykują, albo zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Dziś kolejna część odcinka specjalnego. Podobnie jak poprzednim razem, poza mną, moim gościem, są z nami widzowie kanału. A moim gościem jest Marcin Popkiewicz, fizyk zajmujący się m.in. globalnym ociepleniem, zmianami klimatu. Czy mamy absolutną pewność, że globalne ocieplenie to jest fakt, że to nie jest jakaś hipoteza? Dziękuję, że pytałeś się mnie, czy wierzę w globalne ocieplenie. To jest nie właśnie pytanie. No właśnie. To jest kwestia pytania, czy wierzycie w elektrony, tak? To jest źle postawione pytanie. To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia badań naukowych, tak? Dobra, od strony naukowej, tak, wiemy, że Ziemia się ociepla. Największej energii można zgromadzić w oceanach, tak? Mierzymy, jak oceany się nagrzewają. Przez ostatnie lata nagrzewały się z grubsza w tempie odpowiadającym energii 4 bomb atomowych klasy Hiroshima na sekundę. 500 000 bomb atomowych dziennie. Upraszczając, narzucaliśmy do oceanów tysiące termometrów, które tam nurkują, nadają do satelity, co zmierzyły temperatury na różnych głębokościach, w różnych miejscach, więc widzimy, że Ziemia się ogrzewa. Czyli łopatologicznie się mierzy temperaturę w tych oceanach. No tak, to jest jeden ze sposobów, ale najprostszy. I teraz Ziemia tak naprawdę wymienia z kosmosem energię w zasadzie tylko za pomocą promieniowania. Nie ma w próżni przewodzenia czy konwekcji, promieniowanie. Więc to oznacza, że skoro Ziemia akumuluje energię, to znaczy, że Ziemia mniej energii wypromieniowuje niż pochłania. To jest prosty bilans energetyczny. I teraz my widzimy, że Ziemia nie wypromieniowuje tyle energii, co wcześniej, na tych długościach fal, gdzie działają gazy cieplarniane, tak jak dwutlenek węgla, metan, coś tam jeszcze. Więc i do tego, jak policzymy, ile energii mniej ucieka z Ziemi, to widzimy, że dokładnie zgadza się z bilansem radiacyjnym planety. No właśnie, czyli dzięki temu macie pewność, że powodem jest większa ilość CO2. Nie tylko także metanu, jeszcze tam innych gazów cieplarnianych, ale faktycznie metanu jest najwięcej w atmosferze. Czyli mówiąc najprościej, że to wina człowieka. Znaczy wina, że to jest nasza robota, tak? By the way, metanu i dwutlenku węgla jest najwięcej w atmosferze od wielu milionów lat. To robi wrażenie. W ostatnim stuleciu stężenie CO2 wzrosło do poziomu największego od kilku, a pewnie kilkunastu milionów lat. Metanu też wzrosło, innych gazów cieplarnianych również, więc to jest epicka zmiana. W związku z tym one działają jak coraz grubsza izolacja naszej planety, utrudniająca ucieczkę energii w kosmos. I w związku z tym rosną temperatury, oceany się nagrzewają, rośnie temperatura globalna. Każdy z ostatnich 5 lat należał do 5 najcieplejszych w historii pomiarów. Pewnie ostatnia dekada globalnie była najcieplejszą w całym Holocenie, czyli w ostatnim okresie ciepłym 11 000 lat. No to ktoś zapyta, skąd wy to wiecie? Skąd wiecie, jaka była temperatura ileś tam tysięcy lat temu? Na wiele sposobów możemy to poznać. Wyjaśnijmy. Dobra, na przykład jak mamy osady w jeziorach albo w mokradłach, one inne są w Polsce, inne na Węgrzech. Inne rośliny rosną. Tak? Możemy sprawdzić, jakie resztki roślinne na danym terenie znajdujemy. Możemy to datować oczywiście metodą węgla C14 na przykład, jak stosunkowo niedaleko w przeszłość sięgamy. Mamy badania izotopowe, nie wnikając teraz, jak działają izotopy tlenu czy wodoru, bo to jest takie techniczne. Nie wnikając. Ale możemy na przykład spojrzeć na Arktykę. Na przykład jedźcie na taką wyspę, ziemię Baffina, na lewo od Grenlandii, na wschód od Grenlandii. I patrzycie, tam topnieje lodowiec. I spod tego topniejącego lodowca wam się odsłaniają martwe resztki materii organicznej, jakieś porosty, które tam kiedyś rosły. I teraz my umiemy datować te resztki roślinne za pomocą węgla C14, może słyszeliście, tak? Co to znaczy? Znaczy te porosty żyły kilkadziesiąt tysięcy lat temu lub wcześniej. A ponieważ przez ostatnie 100 000 lat, 120 000 lat była tam epoka lodowa, był lądolód, znaczy te porosty żyły 120 000 lat temu. Właśnie stopniał lądolód, który liczył sobie ponad 120 000 lat. Jeden z wielu przykładów. Jest jeszcze wiele innych sposobów na badania dawnych temperatur czy dawnych stężeń dwutlenku węgla. Ale podsumowując, jesteście w stanie określić, jakie były temperatury w dalekiej plus minus, ale tak, minus dalekiej przeszłości. Niekiedy można spotkać się z opiniami, że te zmiany klimatu, które odczuwamy w Polsce może mniej,
w innych miejscach na Ziemi nieco intensywniej, że te zmiany klimatu to jednak nie przez człowieka, tylko to są jakieś naturalne procesy. Sam wspomniałeś, była epoka lodowcowa kiedyś. Może to normalne, że dzisiaj robi się coraz cieplej. Dobra. Jak brzmi odpowiedź? Owszem, klimat zmieniał się zawsze, jak były epoki lodowe. No wiemy, co sterowało tym zmianą orbity Ziemi i wiemy, że one działają w stronę ochłodzenia obecnie. Obecnie, czyli powinno być coraz Powinno się chłodniej. ochładzać. Aktywność słoneczna w ostatnich dekadach spada. Powinno się Coraz ochładzać, chłodniej. prawda? A my widzimy ocieplenie. No i wspomniałem, że wiemy, z czego to się bierze, tak? Po prostu grubsza izolacja naszej planety. Więc po prostu eksplicitnie widzimy. Teraz jak ktoś ci mówi, że nie wiadomo, czy nasze emisje gazów cieplarnianych są przyczyną obecnego ocieplenia, znaczy tylko jedno. On tego nie wie. Ale ta wiedza jest. Tylko on tego nie wie, tak? Ma prawo nie wiedzieć, tak? Dla porównania wspomniałem o epoce lodowej. 20 000 lat temu było jej maksimum. Średnia temperatura Ziemi była niższa jakieś 4 stopnie Celsjusza. No i to była inna planeta, jestem z Gdańska. Czyli 4 stopnie wystarczyły, tak? I moje rodzinne miasto obecne było pod grubym lądolodem. No gdzie indziej były strefy klimatyczne, pustynie, linia brzegowa, 4 stopnie Celsjusza. I teraz obecna zmiana klimatu, na razie wzrost temperatury to jest jakiś 1 stopień Celsjusza. Średni globalny. Oceany nagrzewają się wolniej, wielką masę wody trudno podgrzać, lądy szybciej. Lądy już grzały się jakieś tam 1,5 stopnia, powiedzmy. Nasz rejon Europy jakieś 2 stopnie Celsjusza. Co to znaczy? To znaczy, że średnia roczna temperatura w Warszawie jest grubsza taka, jaka była w Budapeszcie w XIX wieku. Inaczej mówiąc, Mazowsze ma takie średnioroczne temperatury, jakie były na Nizinie Węgierskiej w XIX wieku. To jest znacząca zmiana klimatu. Zresztą widać, tak? Już nie trzeba robić skomplikowanych badań, że stwierdzić, że się ociepliło. Jak ja byłem mały, to się wylewało szlauchem lodowisko w listopadzie i ono było do lutego, jak nie do marca. Śnieg się gromadził całą zimę, a jak wreszcie stopniał na wiosnę, no to wszystko to spływało do rzek, do Wisły, Bugu. Na tych rzekach gruba kra się formowała przez zimę. Ta wezbrana woda niosła tą krę, fala powodziowa i widać było co roku. Można było w kronice zobaczyć, jak saperzy wysadzają dynamitem tą krę, żeby mostów nie zrywało. A czasem zrywało. A teraz? No, że śnieg spadnie czasem. Poleży kilka dni, może kilkanaście, coś tam spłynie. Znowu coś tam spadnie. Nie ma wielkiej fali powodziowej, nie ma kry. Za to są powodzie opadowe. Gwałtowne opady zalewa Katowice, tak, czy Gdańsk, czy inne miasta. Mamy coraz więcej upałów. To widać. Za czasów mojej młodości w Polsce mieliśmy średnio małych kilka dni powyżej 30 stopni z maksymalną temperaturą. Kilka. Teraz mamy ich kilkanaście. Mamy ponad 3-krotnie więcej dni upalnych w Polsce już. To po prostu widać, mamy więcej susz. To nie tylko zmiana klimatu, to jest wzrost temperatur. Kiedy ja byłem mały, to jak raz na 5 lat mieliśmy suszę w Polsce. Teraz mamy od 2013 roku, co roku mamy suszę. To jest część trendu. Ja jestem przekonany, że znajdzie się część osób, która pomyśli, no to fajnie, w Polsce będzie Hiszpania, będzie ciepło. Dlaczego nie powinniśmy myśleć w taki sposób? Znaczy, pierwsze, mamy infrastrukturę dostosowaną do pewnych warunków klimatycznych. Tak? Jak mamy opady takie jak w Hiszpanii, nasza infrastruktura rolna na przykład jest kompletnie niedostosowana i to kosztuje majątek, żeby się dostosować. Wzrost poziomu morza. Gdzieś ten poziom morza jest, będzie parę metrów wyżej, no to nagle się okazuje, że miasta portowe są zalane, trzeba w to inwestować. Ale to jest drobiazg. Jak my się cieszymy, że u nas będzie jak w tropikach, bo do końca stulecia temperatura może wzrosnąć jakieś 4-5 stopni Celsjusza w scenariuszu dalszego spalania paliw kopalnych, a później 2-3 razy tyle. No to u nas będzie jak w tropikach. To powiedzmy, jak wtedy będzie w tych tropikach, tak? Znaczne obszary powierzchni Ziemi, Afryka, Bliski Wschód, będą fizycznie niezdatne do zamieszkania przez ludzi. Za wysokie temperatury, w ogóle jeżeli się nie schowasz gdzieś w klimatyzacji pod ziemią, to pewnie tego nie przeżyjesz, fali upałów. No i wiesz, tam teraz mieszkają miliardy ludzi, tak? I zawsze migracja była formą adaptacji do zmiany klimatu. Jasne. No i teraz pomyślisz, że generalnie wiesz, te migracje miały miejsce, jak na Ziemi żyły setki milionów ludzi i to zawsze były generalnie trzęsienia Ziemi dla cywilizacji, te wielkie migracje. A teraz masz na Ziemi, wiesz, zbliżamy 8 miliardów ludzi prawie, za chwilę w połowie stulecia 10 i wyobraź sobie teraz migrację w tej skali. A mamy granice, mamy, wiesz, no wyobraźmy sobie, że na granicach Unii Europejskiej staje 1 miliard albo 2 miliardy uchodźców z Afryki, Bliskiego Wschodu i mówię, wiecie, my w tej Afryce nie spalaliśmy paliw kopalnych. To wyście zmienili klimat tak, że my nie możemy mieszkać tam, gdzie nasi przodkowie, tak? I macie nam pomóc, wpuścić, zadośćuczynić i tak dalej, tak? No i teraz nagle się pojawia pytanie, wpuścić wszystkich? Czy wyborcy ci na to pozwolą? A może nie wpuścić wszystkich? Tylko wybranych? A kogo? A co z tymi, których nie wpuścisz? A może w ogóle nikogo nie wpuszczać, tak? Oni są biedniejsi od nas, a regulują rachunek jako pierwsi. Nas też dotknie trochę później. My ten model generalnie wygenerowaliśmy. No i teraz powiedzenie im, weźcie tam sobie, gincie w tej Afryce. Etycznie, żeby w ogóle nie wpuścić tych ludzi, którzy, wiesz, uciekają przed przemocą, głodem, chaosem. Ja bym na ich miejscu uciekał. Nie wiem jak ty. Tak samo.
Prawda? I teraz ty ich nie wpuszczasz, tak? No bo nie, tak? Oni są zdeterminowani. No to musisz do nich strzelać, tak? Jak leci. Bo nie wystarczają metody łagodne. Kobiety, dzieci, jak byś się z tym czuł? W ogóle musisz wiedzieć, że to nie są ludzie, tak? Żeby etycznie sobie na to pozwolić. To jest trochę mentalność SS-mana w obozie koncentracyjnym do Żydów. To nie są ludzie, tak? W tym momencie tracimy to, co czyni nas ludźmi. A być może będzie tak, że zabijesz pierwszych 100 milionów, a reszta przejdzie i co zrobi twoim dzieciom w rewanżu? Nawet nie chcemy rozważać tego scenariusza. Absolutnie nie chcemy. Odpowiedź jest prosta, nie można tego dopuścić. Dokładnie tak. Ustaliliśmy chwilę temu, że to przede wszystkim, bo nie tylko, CO2. Skąd CO2? Znaczy paliwa kopalne, wiesz, węgiel, ropa, gaz, tak? Spalamy. Czyli generalnie to jest tak, że jest pewna ilość węgla w środowisku, atomów węgla. One sobie krążyły między atmosferą, ekosystemami, oceanami. I tak było zawsze. Ilość tego z grubsza, coś dorzuciły wulkany, ale to pochłonęło wietrzenie skał. Z grubsza tyle, co wulkany wyemitowały. I teraz my sięgając paliwa kopalne, sięgamy po atomy węgla, które nie uczestniczyły w tym całym zamieszaniu. Węgla w znaczeniu carbon po angielsku, tak? Bo atomy węgla są też w ropie, w gazie. Leżały sobie tam przez dziesiątki, setki milionów lat uwięzione pod ziemią, więc wyciągamy i spalamy, żeby mieć z tego usługi energetyczne. Tak? Węgiel do elektrowni sypiemy, ropę tam na paliwo, gaz tam też do różnych celów. I wprowadzamy do środowiska nowe węgiel. atomy węgla. Więc paliwa kopalne to jest tak z grubsza powiedzmy 2/3 zmiany klimatu. 2/3. 2/3. I to jest 80 parę procent naszych emisji dwutlenku węgla. Jest też wylesianie, kilka procent. I produkcja cementu też kilka procent. To jest dwutlenek węgla. Jest też metan oczywiście. Przeżuwacze, które wybekują metan. Metan z ryżowisk, z wysypisk. Jest też podtlenek azotu z nawozów, szerzej z rolnictwa. Jakieś gazy przemysłowe, tam freony, coś tam. Ale dwutlenek węgla grał tutaj największą rolę i paliwa kopalne. No właśnie, paliwa kopalne, a żyjemy w Polsce, gdzie korzystamy z tych paliw. Mamy ich dużo ponoć, mają starczyć na co najmniej 200 lat. Jak przekonać, nie do końca w to wierzysz, jak przekonać ludzi, że jednak nie powinniśmy korzystać z węgla? Znaczy, po pierwsze, my w Polsce z paliwami kopalnymi jesteśmy trochę na bakier. Skąd bierzemy ropę? W 90 paru procentach bierzemy ją z importu, tak? Głównie tam od kremlowskich oligarchów. Gaz w 3/4 importujemy, tak? Węgiel, importujemy w 1/4 kamienny. I coraz więcej. Importujemy coraz więcej, nasze wydobycie węgla spada. Co nie jest dziwne, bo te łatwe zasoby już wykopaliśmy z podziemi, a w ogóle nasze kopalnie głębinowe, że jedziecie kilometr pod ziemię, następnie na przodek jedziecie pół godziny, jak nie dłużej, temperatura 40 parę stopni, skał dookoła, zagrożenie wybuchem metanu, jeszcze jakieś uskoki geologiczne, wydobycie węgla jest pierońsko drogie. A na świecie wydobywa się węgiel odkrywkowo, kamienny wysokiej jakości. Koparka ładuje na ciężarówkę. Jakim cudem nasze kopalnie głębinowe mogą konkurować z tymi kopalniami odkrywkowymi? No nie mogą. Funkcjonują tylko dlatego, że z grubsza jakieś 10 miliardów rocznie, mniej lub bardziej ukrytych dotacji, pakujemy w utrzymanie wydobycia węgla przy życiu. Te pieniądze nie biorą się znikąd. Trzeba, nie dać podwyżek nauczycielom, pielęgniarkom, opodatkować producentów, pralek, autobusów, informatyków, tak, żeby te pieniądze utrzymać nasze wydobycie węgla. To nas kosztuje coraz więcej. Tym bardziej, że nasze wydobycie przeliczone na tonę, jeden górnik wydobywa niewiele ton w porównaniu z tą odkrywką gdzieś w Rosji, Kazachstanie czy Stanach. A ponieważ górnicy generalnie chcą zarabiać coraz więcej, bo wiecie, to jest ciężka praca, fedrować pod ziemią. Nie chcielibyś tam pracować za 2000 na rękę. A ponieważ pensje w Polsce wzrosły w ostatnim czasie, na Śląsku też nie ma bezrobocia, tym górnikom trzeba płacić coraz więcej, 2-3 razy tyle, co jeszcze 20 lat temu. Więc ten węgiel musi być bardzo drogi i w związku z tym kompletnie jest to ekonomicznie, nie ma to w ogóle racji bytu. Więc ponieważ nie mamy ropy, nie mamy gazu, a węgiel też jest schyłkowy, trzeba zadać pytanie, co po paliwach kopalnych, co po węglu, tak? I dowcip jest w tym, że można mieć dobre usługi energetyczne, dobrą jakość życia, zużywając nie tyle energii, tylko tyle. Nie mając domów wampirów energetycznych, które marnują strasznie ciepło, mając efektywny transport, produkując rzeczy trwałe, łatwe w naprawie. Generalnie możemy wiele rzeczy zmienić, tak że się okaże, że nie potrzebujemy tyle energii, tylko tyle. I wtedy dużo łatwiej jest zaspokoić potrzeby energetyczne. Bo nieważne, czy wolisz biomasę, czy reaktory, to potrzebujesz ich nie tyle, tylko tyle. Czy potrzebujesz, energię wodną, wiatrową, słoneczną, po prostu potrzebujesz tego dużo mniej. Pierwsze, efektywność energetyczna. Możemy naprawdę ściągnąć zużycie energii do 1/4, mając lepsze usługi energetyczne. I wtedy jest pytanie, wtedy jest odpowiedź tak, da się to zastąpić nawet lokalnym systemem energetycznym na polskiej biomasie, wietrze i słońcu. To nie byłoby optymalne. Czyli jest to możliwe, ale możliwe. Nie są to rzeczy, które zależą ode mnie, od ciebie może w większym stopniu, od widzów. Co my możemy na co dzień zrobić, żeby jakoś polepszyć sytuację? Po pierwsze, czy jest sens, żebym ja coś robił, tak? W końcu Chińczycy, Amerykanie, nie jestem jednym małym żuczkiem i w ogóle co ode mnie zależy. No właśnie.
Ale ja z jakichś względów, nie wiem, nie jeżdżę samochodem, nie latam samolotem, uważam, że nieetyczne, praktycznie nie jem mięsa, jestem ekspertem oszczędzania prądu i tak dalej, więc po co ja to robię? Wiecie, potrzebujemy zmiany jednostkowe, nie wystarczą. To, że ja coś, czy ty coś, czy wy coś. Potrzebne są zmiany systemowe, zmiany prawa, zmiany, nie wiem, energooszczędności budynków, zmiany transportu, żeśmy budowali miasta jak Kopenhaga, a nie samochodocentryczne, zmiany tego, żeśmy produkowali rzeczy trwałe, łatwe w naprawie i tak dalej, i tak dalej. Potrzebne zmian systemowych. Kiedy Zadania dla polityków. Dla polityków, tylko to jest tak, kiedy politycy zaczną coś robić w tym kierunku? Kiedy będą czuli presję. Dokładnie, kiedy pojawią się wyborcy, którzy chcą. I teraz, kiedy ci wyborcy się pojawią? Każdy wielki ruch, każda duża zmiana zaczyna się od jednostek. Czym miała Solidarność, tak? Byli pierwsi wariaci, którzy występowali przeciwko władzy komunistycznej i Związkowi Radzieckiemu. Kompletnie do pomyślenia, że im się uda, prawda? Prawa kobiet, prawa Afrykańczyków w USA, ludzie, którzy walczyli z niewolnictwem, z pańszczyzną. To przecież byli pojedynczy ludzie, którzy byli wręcz wyśmiewani. Zawsze czytać pojedynczych osób. I teraz tak, dlaczego ja mam coś robić? Po pierwsze, ja zmieniając siebie, przestanę wypierać. Bo my mamy tendencję do wypierania problemów, bo granie mam dysonans poznawczy, bo ja robiąc sobie dobrze, latam samolotem, jeżdżę samochodem, rzucam steka na talerz i tak dalej, tak? Ale uświadomiam sobie, że im bardziej robię sobie dobrze, tym bardziej niszczę przyszłość naszych dzieci i to jest nieetyczne, no to ja się z tym źle czuję. To jest dysonans i trzeba go jakoś rozwiązać. Najprostsze jest wyparcie. Wyprzeć, tak. Dokładnie tak, ale wiesz, to jest i nieetyczne, a poza tym wiesz, ja już wiem za dużo, żeby wypierać, tak? I mam nadzieję, że wy również. Więc teraz można albo usiąść w kąciku i się poryczeć, patrząc na wymieranie gatunków, na katastrofy, które się szykują, albo zakasać rękawy, wziąć się do roboty i czuć się z tym lepiej. I teraz tak, każdy chce sobie robić dobrze. Jak jeżdżę po Warszawie samochodem na przykład, to jakie infrastruktury chcę w mieście? Poproszę kolejne pasy, parkingi, darmowy wjazd do centrum i tak dalej, tak? Jak jeżdżę rowerem albo transportem miejskim, to jakie infrastruktury chcę? Prawda? To Kopenhagę mi tu zróbcie, tak? I w tym momencie ja głosuję na tych polityków, którzy mi obiecają to, co jest dla mnie wygodne. Dalej zarażam swoich znajomych, tak? Ja pokazuję, że tak można i to jest fajne. I biorę znajomych nie na steka, tylko do knajpy wege, że oni też stwierdzili, że żarcie wegańskie, to musi być tak papka z tofu, żeby było. Tylko, że możesz fajne, smaczne żarcie i też się przerzucą na to. Głosuję swoimi pieniędzmi. Jak tankuję swój samochód, nie w ogóle kupuję samochód, kupuję wycieczkę lotniczą, albo tonę węgla do kopciucha, albo steka, na co głosuję? No na wysokoemisyjne, stare status quo, tak? Jak kupuję rower, jeżdżę pociągiem, kupuję wege żarcia albo panele fotowoltaiczne, na co głosuję swoimi pieniędzmi? Na zmiany. I też jestem wyborcą, jak wspomniałem, tak? Jeżeli ja chcę, to politycy zaczną mi dawać tą Kopenhagę tutaj. Generalnie zmieniamy siebie po to, żeby zmieniać nasze otoczenie. Jeżeli my nie zmienimy siebie, to nie będzie tych pierwszych procent, które zapoczątkują tą wielką zmianę społeczną i zmiany regulacyjne. I to się dzieje. W Polsce... W Polsce na razie się dzieje na małą skalę. Ale nas nazywają widać, Węglandia, Poland. Coś się dzieje. Ale jak spojrzymy na Europę, to jest poważna zmiana. I tu postawmy przecinek. Jestem przekonany, że część widzów także będzie chciała zadać ci jakieś pytanie. Nasunęło mi się wiele pytań, może nie łatwych i tak naprawdę może takim najbardziej, co mnie nurtuje, pytaniem bardziej odległym, to takim, że kiedyś te paliwa kopalniane to na przykład węgiel, a żeby węgiel chyba, który powstał na Ziemi, potrzebował bardzo wysokich temperatur, czyli te temperatury kiedyś na Ziemi rzeczywiście były i to były fazowo, tak mi się zdaje. A druga rzecz jeszcze jest taka, że w okresie na przykład, nie wiem, 20-30 lat temu, to tak naprawdę cała gospodarka Polski i Europy opierała się na węglu i tej emisji było chyba dużo więcej jak teraz. Czy wzrost temperatury odnosi się jakichś ostatnich 100 lat, czy on jest po prostu ostatnich 5, a wcześniej nie ma prowadzonej statystyki? Dziękuję bardzo. Nie wiem, na którą część pytania chcesz odpowiedzieć. Jasne, jeśli możemy. Dobra. Znaczy złoża węgla to jest martwa materia organiczna, resztki roślin. Dzisiaj mamy procesy podobne w torfowiskach, gdzie w warunkach beztlenowych, kiedy woda przykrywa resztki roślinne, kumulują się i stopniowo, jak są coraz głębiej w ziemi, to jest tam coraz większa temperatura i stopniowo zamienia się w torf, w węgiel brunatny, w węgiel kamienny. I to generalnie ma dużo wspólnego z temperaturą, jak jest na danej głębokości. Jak jest jeszcze głębiej, jeszcze cieplej, to zamienia się nawet w gaz ziemny. Ale generalnie jakby to, że było cieplej, bo powstały złoża węgla, to świadczy o tym, że generalnie one były głęboko pod ziemią, tak? Jak chodzi o temperatury, emisje były w Europie, tak? No, w ostatnich latach emisje w Europie z grubsza spadają, chociaż globalne rosną. Pytanie dotyczyło Polski, tak?
Znaczy polskie emisje miały szczyt wraz z końcem komunizmu, kiedy mieliśmy wielki przemysł, ciężki, nieefektywny. No i jak zamknęliśmy słusznie miniony system, no te emisje zaczęły nam spadać, bo zracjonalizowaliśmy cenę energii, zamknęliśmy fabryki produkujące czołgi na potrzeby Układu Warszawskiego. Tak generalnie emisja nam spadła jakieś 30%. I to były lata 90. Przez ostatnie 20 lat emisje praktycznie się nie zmieniają, utrzymują się na stałym poziomie. I jeszcze z punktu widzenia tego, co powinniśmy zrobić, żeby ochronić klimat, bo o tym nie wspomniałem. Porozumienie paryskie 3,5 roku temu, maksymalnie ocieplenie o 1,5–2 stopnie Celsjusza. To jest taki próg bezpieczeństwa. To są najwyższe temperatury, jakie miały miejsce w ostatnim 1–2 milionach lat. I jak je przekroczymy, to włączą się różne dziwne sprzężenia zwrotne, które dalej mogą spowodować kompletną destabilizację klimatu. Żeby nie przekroczyć tego progu, powinniśmy już z grubsza ściąć emisję dwutlenku węgla o połowę w ciągu dekady i do zera kilkanaście lat później. To jest mega ambitne zadanie. No tak. Prawa fizyki mają w głębokim poważaniu, czy nam się podoba, czy nie, że nasz proces polityczny, czy gospodarczy, społeczny chciałby sobie potrwać. One po prostu zrobią swoje. Jeżeli tego nie zrobimy, to wejdziemy w temperatury wyższe niż te, które miały miejsce w ostatnim 1–2 milionów lat. Rozpadnie się wieczna zmarzlina, generalnie wiele niemiłych rzeczy się zdarzy i nagle mogą 3–4 stopnie, jak nie dużo więcej, zrobić się same. Przypomnę, te 4 stopnie Celsjusza to jest między klimatem maksimum epoki lodowej i znanym nam światem. A jak spalimy wszystkie paliwa kopalne, to może wzrosnąć 2, 3, 4 razy tyle w ciągu 2–3 stuleci. Po prostu byłaby epicka zmiana klimatu. Mówił pan o procentowości w ogólnej produkcji i CO2, i metanu, i innych gazów cieplarnianych, że 80% produkcji tych gazów jakby zawiera się w tych paliwach kopalnych, a jeżeli chodzi o gałęzie przemysłu inne, czyli na przykład tekstylne, czy też produkcja bydła i w ogóle związana z przemysłem takim hodowlanym, jakie to są wartości, jakie są wielkości? Paliwa kopalne to jest mniej więcej jakieś 2/3 naszego wpływu cieplarnianego. Żywność, mięso to jest blisko 20%. Z czego mniej więcej połowa to jest wylesianie, a druga połowa to głównie emisje metanu z przeżuwaczy krów, które wybekują ten metan. Trochę też jest z nawozów podtlenku azotu. Więc problem jest w tym, że tak naprawdę nie jest jakieś jedno źródło emisji. Paliwa kopalne rzeczywiście to jest jedno źródło, ale też podzielone na wiele, bo to na przykład jest transport, to jest ogrzewanie budynków, to są elektrownie, fabryki. Więc te paliwa kopalne też jest wiele pomniejszych sektorów. Metan, tak jak wspomnieliśmy, to są te przeżuwacze, to są ryżowiska, to są wysypiska, są jeszcze inne gazy cieplarniane, dlatego ten problem też jest takim wielkim wyzwaniem, tak naprawdę idzie przekrojowo przez wszystkie sektory gospodarki, w różnych proporcjach oczywiście. Ale samo mięso to jest blisko 1/5 naszych emisji, więc jedzenie mniejszej ilości mięsa jest jedną z najważniejszych rzeczy, które można zrobić. Mówił pan, widzowie też pytali o zmianach, które wszyscy możemy poczynić pojedynczych, aby pomóc naszej planecie, a ja chciałam zapytać, czy istnieją jakieś naukowe rozwiązania, czy właśnie nauka przychodzi nam z pomocą, jeżeli uda nam się globalnie zaprzestać złych nawyków, to jedno, ale czy istnieją naukowe rozwiązania, które pomogą zniszczyć już to CO2, które istnieje w atmosferze oraz inne gazy? Czy tutaj naukowcy są w stanie pomóc nam, zwykłym ludziom? No właśnie, może wy powinniście coś wymyślić, usunąć to... usunąć to CO2 z tej atmosfery, a nie my nie będziemy jedli mięsa. Lubimy proste rozwiązania, nie? Najlepiej, żeby nic nie musiał się wysilać, prawda? No problem w tym, że prawa fizyki trochę nam stoją w poprzek, bo w ogóle my dużo emitujemy tego dwutlenku węgla. Jak tak policzyć, to my wsadzamy do atmosfery ponad 1000 ton dwutlenku węgla co jaki czas? 1000 ton w ciągu... Aż się boję pomyśleć. Sekundy. Tak, ponad 1000 ton na sekundę. I teraz jak myślę, że trzeba by to wychwytywać w takim tempie, to jest ciężkie. Znaczy najprościej jest wychwytywać dwutlenek węgla za pomocą roślin, czyli sadzić lasy na przykład. Tak? O. No tak, fantastycznie. Dowcip jest w tym, że grubsza 1/3 dwutlenku węgla, który jest w środowisku nadwyżkowego, jest z wylesiania, a 2/3 z spalania paliw kopalnych. I teraz gdybyś przywrócił lasy do czasów za średniowiecza, to byś tą 1/3 wyciągnął z powrotem. Zaledwie 1/3. Tak. A wyobraź sobie Polskę jak za Piastów zalesioną? Tak pewnie problematyczne, nie? My dalej spalamy paliwa kopalne przecież, prawda? Możemy jeszcze spalić ich 5–10 razy tyle, co jeszcze raz spaliliśmy. W tym momencie zalesienie absolutnie nie wystarczy, tak? A metody techniczne, w tym momencie, po pierwsze, dwutlenek węgla jest wynikiem spalania. On powstał w reakcji chemicznej, gdzie wydzieliła się energia. I teraz jeżeli chcesz ten dwutlenek węgla jakby znowu zamienić w coś innego, musisz dokonać odwrotnej reakcji, zużywając więcej energii niż pozyskałeś ze spalania paliw kopalnych przy okazji tej emisji dwutlenku węgla, tak? Co też nie pomoże.
Znaczy wiesz, wtedy mogłoby to pomóc, tylko zwróć uwagę, my spalamy coś, biorąc przy okazji dwutlenek węgla jako produkt uboczny, żeby pozyskać energię, tak? A teraz nagle stwierdzasz, musimy włożyć więcej energii, żeby ten sam dwutlenek węgla wyciągnąć, tak? To z grubsza jest tak, że moje pokolenie robi sobie dobrze, mając usługi energetyczne i przy okazji traktując atmosferę jak darmowy ściek dla kominów i rur wydechowych, pakując tam dwutlenek węgla, a mówię pokoleniu moich dzieci, a wiecie, a wy teraz zamiast produkować energię, to musicie włożyć jeszcze więcej energii na jednostkę CO2 i kawał gospodarki zrobić po to i koszty po niej, żeby wyciągać to, co ja do atmosfery wsadziłem, tak? To mówiąc, ja generalnie zaśmiecam, a wy posprzątacie to za ciężką kasę. Nie wiem, etycznie jest to mocno wątpliwe, tak? Tym bardziej, że generalnie my nie mamy jakichś dobrych pomysłów na dobre technologie, które by to miały zrobić. Znaczy nie, odpowiedź jest taka, generalnie niestety prawa fizyki mówią nam, że musimy zaprzestać emitowania gazów cieplarnianych do atmosfery. I to szybko. I to nie jest tak, że można czekać długo, bo wiecie, my jesteśmy przyczynieni do zanieczyszczeń takich jak smog na przykład, tak? Że stężenie smogu za oknem, to zależy od tego, ile dzisiaj kopcą wasi sąsiedzi, tak? Nie ma znaczenia, ile rok temu kopcili, prawda? Dla to smogu, który jest dzisiaj za oknem. Z dwutlenkiem węgla jest inaczej. Te atomy węgla nowe kumulują się w środowisku. To jest tak, jakbyśmy wypełniali wannę wodą. Każda kolejna dana szklanka wrzucana do tej wanny podnosi poziom wody, aż się przeleja, przekroczymy punkty krytyczne. Więc nie ma znaczenia, czy ta tona dwutlenku węgla została wyemitowana dzisiaj, czy rok temu. Liczy się to, ile w sumie do środowiska wpakujemy z tych paliw kopalnych. I to oznacza tak naprawdę, że nie wystarczy ciąć emisję o 20, 50 czy 80%, tylko należy ich zaprzestać. Należy zaprzestać dolewania wody do wanny. Więc to jest niesamowite wyzwanie. Prawa fizyki mówią nam, słuchajcie, musimy ściąć emisję o połowę w ciągu dekady i do zera kilkanaście lat później. W latach 40. zero emisji z ropy, węgla, gazu. Oczywiście możemy tego nie zrobić, bo to niewygodne, tak? Ale nauka mówi nam, że cena, którą zapłacimy, może być upiorna. To jest nasza dyskusja o tych milionach migrantów na przykład, tak? A mogą być gorsze rzeczy. Możemy otworzyć scenariusz wielkiego wymierania, kiedy zatrzymuje się krążenie oceaniczne, odtleniają się oceany, destabilizują się pokłady hydratów metanu, cokolwiek to by było. Bakterie siarkowe rozkwitają w oceanach, emitują siarkowodór do atmosfery. Silnie toksyczny gaz mordujący życie tlenowe, rozkładający warstwę ozonową. Krótko mówiąc, możemy wytłuc większość życia na Ziemi. I zwróćcie uwagę, zmiana klimatu jest na zawsze. Ten dwutlenek węgla dopiero wyciągnął ze środowiska geologiczne procesy wietrzenia skał. Więc jak teraz jedno, drugie, trzecie pokolenie spala paliwa kopalne, wrzucając dwutlenek węgla do atmosfery, to my z tym będziemy żyć przez dziesiątki tysięcy lat. To nie jest coś, co zniknie zaraz. Nie, ten dwutlenek węgla w atmosferze i w środowisku będzie. Rozejdzie się trochę po oceanach, trochę po ekosystemach lądowych, ale później dopiero procesy geologiczne będą musiały to wyciągnąć. Więc 2-3 pokolenia robią sobie dobrze, a kolejne tysiące pokoleń będą płacić rachunek. Tak? Nie wiem, jak się z tym czujesz etycznie. Dla mnie to jest po prostu coś, co jest nie do pomyślenia. Wielkie dzięki dla widzów za pytania. Ja jeszcze dołożę swoje, żeby może nie było tak pesymistycznie. Coś optymistycznego. No to jest bardzo proste. Znaczy, wiesz, my chcemy sobie wygodnie żyć, tak? I dobrze. Nikt nie chce niszczyć środowiska ani przyszłości naszych dzieci, tak? My po prostu chcemy sobie, wiesz, jakoś żyć, mieć zaspokojone nasze potrzeby. I to, co powiedziałem, jak powinno wyglądać od strony, co powinniśmy zrobić? Domy, których nie trzeba ogrzewać. To są domy, które generalnie nie płacimy rachunków, nie ma ubóstwa energetycznego, nie ma smogu, jest odfiltrowane, jak ktoś coś kopci. Oszczędzamy. Mieszkamy w miastach jak Kopenhaga, gdzie są optymalizowane pod ludzi, rowery, transport miejski, a nie samochody. Takie miasta są miastami o najwyższej jakości życia. Miasta skandynawskie, Wiedeń, tak, tam się żyje dobrze. Rzeczy trwałe, łatwe w naprawie. Koniec świata? Absolutnie nie. Jedzenie ilości mięsa, zdrowej dla nas, 3-krotnie mniejsza, koniec świata? No absolutnie nie, to jest dla nas dobre, tak? Opodatkowanie na zasadzie zanieczyszczający płaci. To społeczeństwu się opłaca. Generalnie biorąc pod uwagę, co my powinniśmy zrobić, tak naprawdę możemy nie tylko uratować świat, jednocześnie podnieść jakość życia i jeszcze powiedziałbym, że na tym zarobić, bo my będziemy się opierać na technologiach, które mogą być robione w Polsce. Tak, pompy ciepła, rekuperatory, autobusy elektryczne, pociągi, inwertery do fotowoltaiki, statki do stawiania turbin wiatrowych, domy efektywne energetycznie. To wszystko możemy robić w Polsce i tak naprawdę możemy na tej transformacji jeszcze zyskać, tak, jako społeczeństwo. Bo naszej przyszłością naprawdę nie są coraz głębsze dziury w ziemi niekonkurencyjne, import pozostałych paliw kopalnych gdzieś od kremlowskich oligarchów, smog, którym oddychamy. Naprawdę możemy żyć lepiej, więc zróbmy to, bo nie tylko ratujemy świat, nie tylko jest to etyczne, nie tylko powiększamy nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale też podnosimy jakość naszego życia i jeszcze na tym zarabiamy, wzmacniamy polską gospodarkę, więc to jest no-brainer. Weźmy się za to. Brzmi zachęcająco, absolutnie kluczowa jest jednak, myślę, świadomość, więc cieszę się, że mieliśmy A to właśnie tutaj robimy, mam o tym pogadać. Wielkie dzięki dla ciebie, dziękuję za rozmowę. Dzięki, Rafale.